Cześć. Mamy nadzieję, że te święta wielkanocne minęły Wam spokojnie, ciepło i dokładnie tak, jak tego potrzebowaliście. Że było w nich trochę odpoczynku, trochę uśmiechu i może chociaż jedna taka chwila, kiedy wszystko na moment zwolniło. Tego Wam z całego serca życzymy, nie tylko na święta. A dzisiaj chciałbym zabrać Was trochę za kulisy pracy z psem, ale nie takiej książkowej, idealnej, tylko tej prawdziwej. Tej, która dzieje się w domu, na spacerze, między jednym nie wolno, a drugim chodź tu proszę. Bo prawda jest taka, praca z psem to nie są komendy. To jest relacja. To jest rozmowa, której bardzo często my, ludzie, po prostu nie słyszymy. I wiem, że wielu z nas myśli o pracy z psem jak o treningu, że są komendy, że pies ma wykonać, że ma być posłuszny. Ale pies uczy się cały czas. Nie tylko wtedy, kiedy masz w ręce smakołyki. Nie tylko wtedy, kiedy mówisz siad, zostań, do mnie. On uczy się z każdej twojej reakcji, z tonu twojego głosu, z tego, czy jesteś spokojny, czy zdenerwowany, z tego, czy jesteś dla niego przewidywalny. I teraz najważniejsze. Dla psa nie jesteś trenerem. Jesteś jego światem. To, jak na niego patrzysz, jak reagujesz, czy go rozumiesz albo nie, to wszystko buduje waszą relację. I dopiero na tej relacji można budować wszystko inne. Komendy, ćwiczenia, przywołanie, to wszystko jest ważne. Ale bez relacji to jest tylko mechanika. A pies to nie jest maszyna. To jest emocja. To jest serce. To jest żywa istota, która cały czas próbuje nas zrozumieć. I bardzo często robi to lepiej niż my jego. Jedną z największych rzeczy, które obserwuję u opiekunów psów, jest to, że bardzo często skupiamy się na błędach, na tym, co pies robi źle. Nie zjadaj, nie ciągnij, nie szczekaj, nie ruszaj. I teraz zatrzymajmy się na chwilę, bo pies tak naprawdę bardzo często nie ma pojęcia, co ma zrobić zamiast tego. Wyobraźcie sobie, że ktoś przez cały dzień mówi do was: nie rób tego, nie rób tamtego, nie tak, ale nigdy nie mówi, co dokładnie macie zrobić. To jest frustrujące. I dokładnie tak samo czuje się pies. On nie jest złośliwy. On nie próbuje was testować. On nie planuje, jak was zdenerwować. On po prostu działa tak, jak umie. I bardzo często robi dokładnie to, czego go nauczyliśmy, nawet jeśli nieświadomie. Bo tutaj dochodzimy do drugiej ważnej rzeczy. Pies uczy się cały czas, nie tylko na treningu. Jeżeli pies ciągnie na smyczy, ale raz na jakiś czas jednak dojdzie tam, gdzie chce, to dla niego to jest informacja, to działa. Jeżeli szczeka i w końcu dostaje uwagę, to też działa. Pies nie rozumie naszych intencji. On rozumie skutki. I teraz najważniejsza zmiana myślenia. Zamiast skupiać się na tym, czego pies nie powinien robić, zacznij pokazywać mu, co ma zrobić zamiast tego. Nie ciągnij, tylko chodź spokojnie obok mnie. Nie podnoś z ziemi, tylko zostaw albo wypluj. Nie szczekaj, tylko chodź do mnie albo uspokój się. Pies potrzebuje jasnych, czytelnych komunikatów. On naprawdę chce zrozumieć. Ale jeżeli jedyne, co od nas słyszy, to frustracja, podniesiony głos albo ciągłe nie, to zamiast uczyć się, zaczyna się gubić. A zagubiony pies to nie jest pies nieposłuszny. To jest pies, który nie wie, jak być dobrym. I to jest moment, w którym naprawdę zmienia się wszystko. Kiedy przestajemy karać za błędy, a zaczynamy uczyć, pokazywać, prowadzić. Bo dobry trening to nie jest kontrola, to jest komunikacja. Kolejna rzecz, która potrafi całkowicie zmienić pracę z psem, to nagroda, ale nie taka, jaką większość z nas sobie wyobraża. Bo bardzo często nagroda wygląda tak.
Pies coś zrobi, ręka w kieszeń, smakołyk. Koniec. Jak automat w kawiarni. Klik, kawa. Klik, ciasteczko. Tylko że pies to nie automat. Dla psa nagroda to nie jest tylko jedzenie. To jest całe doświadczenie. To jest ruch, emocja, zabawa, coś, co go naprawdę angażuje. I teraz wyobraź sobie jedną prostą rzecz. Masz smakołyk w ręce i zamiast podać go psu, rzucasz go w trawę. Smakołyk się toczy, pies rusza, szuka, używa nosa i dopiero wtedy go znajduje. I nagle zwykła nagroda staje się przygodą. Włączasz coś, co dla psa jest naturalne, czyli jego instynkt, jego potrzebę szukania, jego łańcuch łowiecki. I on wtedy nie myśli, o, dostałem smakołyk. On myśli, ale to było fajne. I dokładnie o to chodzi. Wiele osób boi się, że jak pies zacznie dostawać jedzenie z ziemi, to zacznie wszystko z tej ziemi zjadać. Spokojnie, to tak nie działa. Bo pies nie uczy się tylko tego, co robi, ale też kiedy i w jakim kontekście. Jeżeli dasz mu jasny sygnał, na przykład słowo, gest, cokolwiek, które oznacza teraz możesz pobiec i to znaleźć, to pies bardzo szybko rozumie, że to jest konkretna sytuacja, a nie jem wszystko, co znajdę na spacerze. I nagle okazuje się, że nagroda może być nie tylko skuteczna, ale też ciekawa. Bo umówmy się, gdyby ktoś całe życie dawał nam nagrodę w ten sam sposób, to też byśmy w końcu powiedzieli, no fajnie, ale może coś nowego. I dokładnie tak działa pies. On też chce emocji, on też chce zaangażowania, on też chce trochę frajdy z tego wszystkiego. A kiedy nagroda zaczyna być czymś więcej niż tylko kawałkiem jedzenia, cała praca z psem zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, o której mało się mówi. Pies też ma głos. I nie chodzi mi o szczekanie, tylko o to, że pies cały czas coś nam komunikuje. Tylko my bardzo często tego nie słuchamy, bo nauczyliśmy się, że pies ma wykonać polecenie, ma zrobić to, o co prosimy, ma być grzeczny. A co jeśli on w danym momencie nie daje rady? Jeśli coś jest dla niego za trudne, za szybkie, za stresujące? I teraz najciekawsze. On nam to pokazuje. Odwraca głowę, zwalnia, zatrzymuje się, ignoruje komendę. I my wtedy myślimy, on mnie nie słucha. A bardzo często on właśnie próbuje coś powiedzieć. To jest dla mnie za trudne. Nie rozumiem. Potrzebuję chwili. I teraz uwaga. To może być dla wielu osób zaskoczenie. W takich momentach można psa nagrodzić. Tak, za to, że powiedział nie. Brzmi dziwnie? Trochę tak. Ale pomyślcie o tym w ten sposób. Jeżeli pies wie, że może się wycofać, że może odmówić, że nie zostanie za to skarcony, to zaczyna czuć się bezpiecznie. A kiedy pies czuje się bezpiecznie, to dużo chętniej wraca do pracy. Bo wie, że to jest dialog, a nie przymus. I nagle zmienia się wszystko. Bo zamiast psa, który się blokuje, mamy psa, który współpracuje, który ufa, który próbuje, który chce wrócić i spróbować jeszcze raz, bo wie, że może. I to jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę robią ogromną różnicę. Bo pies, który ma głos, to pies, który czuje się zauważony. A zauważony pies to spokojniejszy pies. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo często się pojawia u opiekunów psów. On musi się wybiegać. I oczywiście ruch jest ważny, spacer jest ważny, ale to nie wystarczy. Bo pies może być zmęczony fizycznie i jednocześnie kompletnie niewyżyty psychicznie. I wtedy zaczynają się cuda. Pies wraca ze spaceru i zamiast spać, zaczyna biegać po domu jak torpeda, wynajduje rzeczy, których nigdy wcześniej nie ruszał i nagle kanapa przestaje być meblem, a zaczyna być projektem do rozbiórki. I myślimy, jak to? Przecież on był na spacerze. No właśnie, był, ale jego głowa wcale nie odpoczęła. Pies potrzebuje nie tylko ruchu, ale też myślenia,
węszenia, szukania, rozwiązywania małych zadań. Bo dla psa nos to jest jego świat. I kiedy dajemy mu możliwość używania nosa, on naprawdę się wycisza. Czasem 10 minut spokojnego węszenia daje więcej niż godzina biegania. I to jest coś, co potrafi zmienić codzienność. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której często zapominamy. Rutyna. Dla nas rutyna bywa nudna, dla psa jest bezpieczeństwem. Stałe pory spacerów, podobny rytm dnia, przewidywalność. To sprawia, że pies nie musi się zastanawiać, co się wydarzy. On po prostu wie. A kiedy pies wie, co go czeka, jego świat staje się spokojniejszy, mniej napięcia, mniej chaosu, mniej stresu i mniej projektów remontowych w domu. Więc jeśli macie wrażenie, że wasz pies ma za dużo energii, to czasem warto się zatrzymać i zapytać nie, czy on się wybiegł, tylko czy on miał szansę się wyciszyć? Jest jeszcze jedna sytuacja, która bardzo często budzi wątpliwości. Co zrobić, kiedy pies się boi? Bo słyszeliśmy różne rzeczy. Nie głaszcz, bo wzmocnisz strach. Ignoruj, nie reaguj, nie zwracaj uwagi. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Wyobraźcie sobie, że się boicie. Naprawdę. Jest głośno, nieprzyjemnie, coś was zaskoczyło. I ktoś obok was po prostu udaje, że was nie ma. Nie mówi nic, nie reaguje, nie daje żadnego sygnału. To pomaga, czy pogarsza sytuację? Bo pies czuje dokładnie to samo. Strach to emocja, a emocji nie da się zignorować. Można je tylko przeżyć. I bardzo często przeżyć razem. Dlatego w takich momentach warto być dla psa. Można się schylić, zawołać go do siebie, pogłaskać, dać mu sygnał: jestem tutaj, jesteś bezpieczny. I nie, to nie wzmacnia strachu. To wzmacnia relacje, to wzmacnia zaufanie. Bo pies nie uczy się wtedy bać się bardziej. On uczy się: kiedy się boję, mogę przyjść do mojego człowieka. A to jest ogromna różnica. Bo w trudnych momentach nie chodzi o to, żeby psa naprawić, tylko żeby być obok. I czasem to jest dokładnie to, czego on najbardziej potrzebuje. Nie bójcie się być wsparciem dla swoich psów. Nie bójcie się ich dotknąć, uspokoić, przytulić. Bo bezpieczeństwo zaczyna się właśnie tam. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.